Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Wam historię Czesława Bojarskiego, genialnego fałszerza, który zawojował Francję. Jak mówił sam o sobie, był przyzwoitym człowiekiem i do takiego kroku zmusiła go nędza. No i oczywiście niebywałe zdolności, które posiadał. Ta historia jeszcze raz pokazuje, że Polak potrafi, nawet gdy znajdzie się w beznadziejnej sytuacji. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Rankiem 13 lipca 1952 roku na biurku dyrektora Narodowego Centrum do Walki z Fałszerzami Pieniędzy Emila Benamou wylądował 100-frankowy banknot z wizerunkiem Napoleona Bonaparte. Benamou obejrzał ten banknot za pomocą lupy, ale nie znalazł w nim niczego, co wzbudziłoby jego podejrzenia. Zaczął więc zastanawiać się nad tym, czy ten banknot jest w ogóle sfałszowany. Takiej pewności nie miał również ekspert z kasy francuskiego Banku Narodowego, który zakwestionował wspomniany banknot. W tej sytuacji Benamou zlecił wykonanie jego szczegółowych badań fizyko-chemicznych i w trybie pilnym takie badania zostały wykonane. Okazało się, że banknot wykonano przy użyciu nieco innych materiałów. Inny był skład papieru i farb użytych do jego produkcji. Nie było też na nim niektórych ukrytych znaków, ale banknot różnił się też od oryginału jeszcze jednym detalem. Otóż widniejący na nim cesarz Bonaparte miał o jeden włos za mało. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Benamou nie mógł jednak podać tej informacji do publicznej wiadomości. Zlecił jednak uruchomienie śledztwa w tej sprawie. Mijały jednak kolejne miesiące, a potem lata, a to śledztwo nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Mało tego, co jakiś czas jego ludzie ujawniali kolejne sfałszowane 100-frankowe banknoty. Benamou nie był nawet w stanie oszacować, ile takich banknotów trafiło do obiegu. Jego ludzie podejrzewali, że za całym procederem stoi duża, dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Ta sprawa była zresztą wielokrotnie tematem posiedzeń francuskiego rządu, wzbudzając jego spore zaniepokojenie. Kilkakrotnie doszło nawet do tego, że minister finansów zagroził Benamou dymisją, gdyż przedstawiane przez niego raporty w tej sprawie niczego nowego nie wnosiły. Dopiero w grudniu 1964 roku sytuacja uległa zmianie. Wyśledzono wówczas człowieka, który wymieniał w banku sfałszowane banknoty 100-frankowe na niemieckie marki. Te banknoty wyglądały, jakby dopiero co wyszły spod drukarskiej prasy. To był przełom w tej sprawie. Natrafiono bowiem na falsyfikaty, które były jeszcze ciepłe. Benamou poczuł wtedy ulgę. Wiedział, że jest już na tropie i kwestią czasu jest rozwiązanie całej zagadki. Ale gdy poinformował o tym ministra finansów, ten z rezerwą odniósł się do informacji Benamou. Tymczasem jego ludzie skrupulatnie śledzili już osobnika, który wymienił w banku sfałszowane banknoty i bardzo szybko doprowadziło ich to do willi przy ulicy Grenelle w Paryżu. Ta, jak się okazało, była własnością Polaka, Czesława Bojarskiego i jego francuskiej żony.
Od razu sprawdzono więc, kim on rzeczywiście jest i czym się zajmuje. Gdy okazało się, że przez jakiś czas pracował w drukarni, w której drukowane były między innymi francuskie banknoty, stało się jasne, że to jeden z członków wspomnianej grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem pieniędzy. Czesław Bojarski był bardzo ciekawą postacią. Urodził się w 1912 roku w Łańcucie. Z zawodu był inżynierem budownictwa po Politechnice Lwowskiej. Studiował również architekturę, ale jej nie ukończył. Zanim wybuchła wojna, mieszkał w Częstochowie. W 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się wówczas do niemieckiej niewoli. Większość wojny Bojarski spędził jednak w obozach niemieckich zlokalizowanych na terenie Niemiec. Ale wiosną 1944 roku Niemcy wysłali go do Francji, gdzie wraz z innymi jeńcami o podobnych jak on kwalifikacjach miał pracować przy budowie linii obronnych nad kanałem La Manche. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, bo transport więźniów, którym był Bojarski, został zbombardowany przez alianckie samoloty. Korzystając z powstałego chaosu, Bojarski wraz z 2 innymi jeńcami uciekł i dotarł do Paryża. Tam zastał go koniec wojny. Zaczął się wtedy zastanawiać, co ma ze sobą zrobić. Podobnie jak wielu innych Polaków, którzy byli wówczas we Francji, stanął przed dylematem, czy wracać do opanowanej przez komunistów Polski, w której mieszkała jego matka i brat Zdzisław, czy też pozostać we Francji. Ostatecznie wybrał to drugie rozwiązanie. Po jakimś czasie ożenił się z francuską Suzanne Tessèdre i miał z nią 2 dzieci. Był wtedy na utrzymaniu żony. Zbyt słabo znał francuski, aby myśleć o znalezieniu stałej pracy. Gdy jednak żona zachorowała i przestała pracować, jego rodzina nie miała za co żyć. Próbował wówczas zostać szewcem, kreślarzem, a nawet śpiewakiem, ale wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem. Pieniędzy nie przyniosły mu też drobne wynalazki, jakich miał na koncie wiele. Nędza coraz bardziej zaglądała mu w oczy. Czuł się sfrustrowany. Nie wiedział, co dalej robić. Ale pewnego dnia doznał prawdziwego olśnienia. Uświadomił sobie, że swoją wiedzę chemiczną i zdolności do rysowania może spożytkować do podrabiania francuskich banknotów. Zaczął więc od ich studiowania przy pomocy lup. Robił to godzinami, czasami nawet do bardzo późna w nocy. W rezultacie tego był kompletnie wyczerpany. Potem zatrudnił się w fabryce papieru. Dzięki tej pracy poznał wszystkie procesy, jakie zachodzą przy wytwarzaniu papieru. Równolegle zaczął eksperymentować w tym zakresie. I po jakimś czasie udało mu się wyprodukować taki sam papier, jaki był używany do produkcji francuskich banknotów. Następnie skupił się na przygotowaniu klisz, ale pojawił się problem farb. Nie potrafił bowiem osiągnąć przejścia linii niebieskich w ciemnoniebieskie i jasnobrązowych w ciemnobrązowe. Zaczął więc jeszcze wytrwalej pracować. W wyniku tego stworzył własne farby i płyty drukarskie. Zbudował również urządzenia, które zmechanizowały proces druku. Ostatecznie po 19 miesiącach ciężkiej pracy Bojarski wyprodukował swoje pierwsze banknoty. Aby nie wyglądały na nowe, udało mu się je nawet postarzyć. Wprowadził je do obiegu w grudniu 1949 roku. Potem zaczął studiować prasę, sprawdzając, czy nie ma w niej informacji o pojawieniu się fałszywych banknotów.
ale takich informacji nie było. Postanowił więc dalej kontynuować swoje działania, ale w pewnym momencie był już tak wyczerpany pracą, że zmuszony był zatrudnić do pomocy dwie osoby. Antoniego Dowgierda, swojego krewnego i zaufanego francuskiego kolegę. Pomimo tego, że przestrzegł ich przed tym, aby nie wprowadzali do obiegu niepostarzonych banknotów, ci o tym zapomnieli. Gdy pewnego dnia Dowgierd poszedł ze świeżo wydrukowanymi banknotami do banku, aby je wymienić, został zdemaskowany. To właśnie jego wytropiono, jak wchodził do domu Bojarskiego. W rezultacie tego w domu Bojarskiego pojawili się funkcjonariusze francuskiej policji, oświadczając, że muszą dokonać rewizji. Przez prawie 10 godzin policjanci skrupulatnie przeszukiwali dom Bojarskiego, ale niczego w nim nie znaleźli. Gdy zabierali się już do wyjścia, kierujący całą akcją oficer jeszcze raz postanowił przeszukać salon. Gdy zajrzał pod dywan, zaczął przyglądać się podłodze. Jego uwagę zwróciła szpara między klepkami parkietu, nieco większa od innych. To był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Gdy policjanci wyłamali klepki, ujrzeli pod nimi wejście. Za tym wejściem były schody i obszerna podziemna piwnica. To właśnie tam Bojarski ulokował swoją drukarnię banknotu. Jego żona była kompletnie zaskoczona tym odkryciem. W ciągu 15 lat działalności Bojarski wyprodukował banknoty na sumę prawie 1 000 000 franków. Były one bardzo dobrze podrobione. Zresztą francuski bank centralny nie był nawet w stanie ich wyłapać i dlatego wyprodukował nowy 100-frankowy banknot z zupełnie innym wizerunkiem. Gdy Bojarski stanął przed sądem, zadeklarował, że jest przyzwoitym człowiekiem i do takiego kroku zmusiła go nędza. Oświadczył również, że gdyby władze wszczęły alarm po tym, jak wypuścił pierwszą serię podrobionych banknotów, powstrzymałby się od dalszej działalności. Ale władze tego nie zrobiły, bo jak już wspomniałem, nie pozwalały na to przepisy. Bojarski doszedł więc do wniosku, że sprawą fałszowania banknotów nikt się nie interesuje i dlatego, jak tłumaczył w sądzie, postanowił kontynuować tę działalność. W czerwcu 1966 roku Czesław Bojarski został skazany przez paryski sąd na karę 20 lat więzienia. Jego współpracownicy otrzymali znacznie niższe wyroki. Po procesie okrzyknięto Bojarskiego najniebezpieczniejszym fałszerzem pieniędzy w historii Francji. Na zlecenie dyrektora Benamou powstał nawet film dokumentalny o Bojarskim, w którym tak on został przedstawiony. Dyrektor Benamou chciał w ten sposób wytłumaczyć się z tego, z jak groźnym przeciwnikiem miał do czynienia i dlaczego tak długo nie mógł wpaść na jego trop. Wszyscy eksperci byli jednak zgodni co do tego, że Bojarski był genialnym fałszerzem i najprawdopodobniej, gdyby produkował dolary, a nie francuskie franki, nie ujęto by go nigdy. Ale to nie był koniec historii Czesława Bojarskiego. Gdy w 1978 roku zwolniono go przedterminowo z więzienia, powrócił do domu i zabrał żonę na upragnione wakacje. Gdy nikogo w domu nie było, doszło do poważnej awarii kanalizacji, w wyniku której dom został zalany wodą. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna. W trakcie swojej interwencji znalazła ponad 11 kg złota i poinformowała o tym fakcie francuską policję. Ta ostatnia ponownie zajęła się Bojarskim.
W rezultacie tego w 1980 roku Bojarski stanął po raz drugi przed sądem. Ten ostatni skonfiskował złoto oraz inne drogocenne przedmioty, jakie znaleziono w jego domu. Wiele jednak wskazuje na to, że nie był to cały ukryty majątek Bojarskiego, którego się w ten sposób dorobił. Genialny fałszerz z Polski zmarł w 2003 roku w wieku 90 lat, ale świat za sprawą jego fałszerskiego dzieła o nim nie zapomniał. Et maintenant un vrai faux billet, le clou de cette vente, un Bojarski. Bojarski était appelé par la police le Cézanne, mise à prix 1500 €. 1500 €. Podróbki 100-frankowych banknotów Bojarskiego są dzisiaj bardzo poszukiwane, a kolekcjonerzy płacą za nie nawet $6000. 7005 rien. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.